Serdecznie zapraszam do odcinka 162 Mrocznej Historii pod tytułem Rewolucja część 6 Vendée. W odcinku 161 opowiedziałem o francuskich Jakobinach. W tym odcinku opowiem o rządzie założonym przez tą sektę. Temat Vendée jest celowo przemilczany przez historyków i publicystów znajdujących się na liście płac służb specjalnych, instytucji rządowych. Jednakże zanim zajmiemy się Vendéą, powrócę na chwilę do poprzedniego odcinka. Bez zrozumienia Vendée nie jest możliwe zrozumienie spisku króla Prus Fryderyka II, króla Anglii Jerzego III, masonów i przede wszystkim Żydów, gdyż Vendée jest kluczem do rozwiązania prawdziwych przyczyn wdrożenia w życie projektu Rewolucja Francuska. Jak wspomniałem, sekta Jakobinów nie tylko doprowadziła do wybuchu rewolucji we Francji, ale wkrótce przejęła władzę w tzw. Komitecie Ocalenia Publicznego. Komitet Ocalenia Publicznego został powołany w kwietniu 1793 roku przez Konwent Narodowy, który wcześniej został opanowany w całości przez sektę jakobińską. Dlatego też to Jakobini byli pomysłodawcami owej sztucznie stworzonej instytucji o ironicznej nazwie Ocalenie Publiczne. Powstaje pytanie, przed kim miał ocalić francuskich obywateli ten komitet? Komitet Ocalenia Publicznego był faktycznie rządem dyktatury jakobińskiej, która zakończyła się w lipcu 1794 roku. Rząd sekty Jakobinów kierował polityką wewnętrzną i zagraniczną, nadzorował ministrów i administrację, a także armię. Jakobini twierdzili, że ich rząd ma za zadanie zwalczanie wrogów rewolucji, zarówno zagranicznych, jak i wewnętrznych. Pod tym pretekstem sekciarze rozpętali iluzoryczną wojnę Francji z Austrią, Prusami, Wielką Brytanią i innymi koalicjantami. Wojnę, która tak naprawdę służyła do zupełnie innych celów. Wywołanie wojny nie miało służyć zwalczaniu zewnętrznych wrogów rewolucji, ale kontynuacji władzy sekty oraz atakowi na chrześcijańską Francję pod utopijnymi hasłami wolności, równości i braterstwa. Rozpętana wojna służyła bez wątpienia interesom żydowskich bankierów. Jednakże Francja, jako najstarsza córka Kościoła katolickiego, była również solą w żydowskim oku i należało ją za wszelką cenę i wszelkimi środkami zniszczyć. Na początku Jakobini rozprawili się z ewentualnymi wrogami wewnętrznymi, a więc żyrondystami, przedstawicielami inteligencji i burżuazji. Usunięcie warstwy inteligencji francuskiej ułatwiło manipulację i kontrolę ludnością zamieszkującą miasta, ale znacznie gorzej było z chłopami. W tym miejscu zbliżamy się do Vendée, której powstanie przeciwko rewolucyjnemu rządowi sekty Jakobinów rozpoczęło się od przymusowego poboru do wojska w bezsensownej i obcej dla francuskich obywateli wojnie. Chciałbym zwrócić uwagę, że identyczny manewr z tworzeniem fałszywej instytucji, jakim był francuski Komitet Ocalenia Publicznego, został powtórzony 188 lat później w Polsce. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku powstał WRON, czyli Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Współcześni historycy piszą o WRON jako o nielegalnej i niekonstytucyjnej organizacji administrującej Polską pod dowództwem generała armii Wojciecha Jaruzelskiego. Jednakże w 1981 ówcześni włodarze traktowali Radę bardzo poważnie i kto ważył się mówić o WRONie nieprzychylnie, mógł wpaść w
poważne tarapaty. Polacy obraźliwie określali ten organ wroną. Niektórym kojarzyło się to z określeniem niemieckiego orła z okresu II wojny światowej, również nazywanego wroną. Wrona zakończyła działalność 21 lipca 1983 roku. Ponieważ angażowanie armii w sprawy polityki nie było zbyt popularne, ówczesne władze utworzyły Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego (OKON). W 1982 komitety te weszły w skład Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON). Porównując nazwy francuskiego Komitetu Ocalenia Publicznego z polskim Komitetem Ocalenia Narodowego, widzimy drobną, kosmetyczną wręcz różnicę. Francuska wersja mówi o obywatelach, a polska o narodzie. Obie organizacje były sztucznymi tworami, ukrywającymi rządy w Republice Francuskiej i w komunistycznej Polsce. We Francji rządziła sekta Jakobinów założona przez Żydów. Natomiast w Polsce byli to żydowscy komuniści ze Związku Radzieckiego. Wspólnym mianownikiem jest bez wątpienia komunizm, o którym w Polsce mówiono otwarcie, a we Francji nie znano jeszcze tego terminu, chociaż zasady były te same. W Polsce ogłoszono stan wojenny, który trwał od 13 grudnia 1981 roku do 22 lipca 1983, w którego czasie internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Solidarność, a życie straciło ponad 70 osób, w tym 9 górników z kopalni węgla kamiennego Wujek w Katowicach podczas pacyfikacji strajku. Cofnijmy się w czasie o 40 lat do roku 1943, kiedy 31 grudnia powstała samozwańcza organizacja o nazwie Krajowa Rada Narodowa. Założono przez Polską Partię Robotniczą, z którą związany był aż do śmierci w 1935 roku Józef Piłsudski. Krajowa Rada Narodowa powstała z inicjatywy towarzysza Władysława Gomułki i została zaakceptowana później przez Stalina. Miała być ona parlamentem przyszłego polskiego państwa komunistycznego. Niecały rok później, 21 lipca 1944, powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, sterowany przez Stalina, założony przez Centralne Biuro Komunistów Polski i Krajową Radę Narodową. Wśród czołowych komunistów działających w Polsce okresu wojennego można wymienić Władysława Gomułkę, Bolesława Bieruta, Jakuba Bermana, Hilarego Minca i Aleksandra Zawadzkiego. PKWN był typowo komunistycznym rządem. Dlatego też w jego ekipie zdecydowany prym wiedli ludzie pochodzenia żydowskiego. Żadna z reform owej organizacji nie miała nic wspólnego z interesami Polski. Najbardziej szkodliwą była reforma rolna, której dekret z 6 września 1944 roku wprowadził nacjonalizację i parcelację majątków ziemskich o powierzchni powyżej 50 hektarów. Głównym celem komunistycznej reformy rolnej była likwidacja ziemiaństwa bez odszkodowania i zdobycie poparcia wśród chłopów poprzez rozdawanie im ziemi. Polska była krajem rolniczym i właściciele ziemscy stanowili główny filar wiary katolickiej, moralności i patriotyzmu. Dlatego też to oni zostali zaatakowani przez Żydów z Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Okazuje się, że w czasie rządów sekty Jakobinów we Francji rewolucjoniści oprócz szlachty i duchowieństwa zaatakowali właścicieli majątków ziemskich pod pozorem walki z feudalizmem.
W Polsce chłopi bez większych oporów wywłaszczyli polskie ziemiaństwo. Jednakże we Francji sprawa okazała się zupełnie inna. Rewolucja we Francji trwała 10 lat i pochłonęła nieporównanie więcej ofiar niż w czasie stanu wojennego w Polsce. Jednakże stawka projektu Rewolucja Francuska była dużo większa. Do Wandei powrócę w kolejnym odcinku. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 162, w którym opowiedziałem o rządzie francuskich Jakobinów. Serdecznie zapraszam do odcinka 163 pod tytułem Rewolucja część 7 Bunt.